To jeszcze raz się bardzo cieszę, że dzisiaj na naszą prezentację przyszło tyle osób. No i chciałem się podzielić generalnie swoimi przemyśleniami z swojej ścieżki kariery, a przede wszystkim z różnych etapów i jak dostosowałem się do tego zmieniającego otoczenia, czy landscape'u, jak zwał, tak zwał. Czasami to był landscape technologiczny, czasami to był landscape ludzki. No i na koniec spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Może wyciągniemy jakieś wnioski, jak sobie w tym dynamicznym świecie radzić. I w sumie, jak zacząłem pracować nad tą prezentacją, to trafiłem na taki alternatywny tytuł. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o przygodach Cliffhangera. To jest generalnie historia, gdzie główny bohater w jakichś okolicznościach spada z klifu, nie do końca wiadomo dlaczego, i łapie się takiej gałęzi, trzyma się tam i próbuje zejść na ziemię. Po drodze spotyka nas gdzieś tam różne osobowości, przytrafiają się różne przygody i za każdym razem sięga do swojego plecaka po swój surviving manual, w którym znajduje recepty na to, jak radzić sobie w danej sytuacji. Czasami ma jakieś ciekawe przedmioty w swoim plecaku, którymi też sobie pomaga. I czasami udaje mu się zejść na ziemię, czasami po prostu spada, ale z jakiegoś dziwnego powodu za każdym razem wraca z powrotem na tą gałąź, spada z tego klifu. I nie wiem jak wy, ale ja się trochę utożsamiam z tym bohaterem i moja kariera mniej więcej wygląda tak po dziś dzień, gdzie cały czas staram się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Jeśli chodzi o mnie, to odpowiadam za obszar cloudowy w Virtus Labie i poruszam się na przestrzeni engineering managementu i leadershipu, czyli pomagam budować organizację cloudową w Virtus Labie, ale gdzieś tam w głębi duszy dalej czuję się inżynierem, staram się być blisko zespołu, uczestniczyć w jakichś dyskusjach technicznych, pisać propozale, budować architekturę na tyle, ile jest to możliwe i na tyle, ile pozwala mi czas. Jeśli chodzi o moje specjalizacje, to przede wszystkim pracuję z dużymi klientami w takich złożonych środowiskach. Niektórzy mogą nazwać to korporacyjną polityką czy szarpaniem się z ludźmi. Pewnie tak jest do pewnego momentu, ale odnajduję w tym jakiś sens i czuję z tego satysfakcję. Szczególnie ze względu na to, że małe problemy w małych czy średnich firmach dosyć łatwo rozwiązać. A te małe problemy w dużych organizacjach na większą skalę już nie są takie proste. Mamy kilku stakeholderów, mamy kilka zespołów, które musimy razem zgrać i to jest coś, czym zajmuję się na co dzień. Z drugiej strony buduję i zarządzam zespołami, które są rozproszone w różnych lokalizacjach w Polsce czy za granicą. Sam na co dzień mieszkam w Kielcach, więc większość czasu spędzam po prostu w domu, zamknięty w pokoju przed swoim biurkiem i musiałem się od samego początku dostosować do tego, jak pracować zdalnie, zanim to w ogóle zostało popularne i defaultem, tak jak jest to w dzisiejszych czasach. No jeśli chodzi o moją specjalizację techniczną, to jest przede wszystkim świat Cloud Native, który eksploruję już od powiedzmy ponad 6 lat. I dosyć mocno wyspecjalizowałem się oczywiście razem z zespołem i osobami, z którymi pracuję w tak zwanym Cloud Platform Engineeringu, czyli centralizowaniu infrastruktury, obniżaniu progu wejścia dla deweloperów, tak żeby mogli sobie tam te swoje aplikacje uruchamiać i dewelopować. Nie przedłużajmy. I naszym pierwszym rozdziałem w mojej karierze jest to, jak dołączyłem do Virtus Laba. W mojej poprzedniej firmie doszedłem już do takiego etapu, że niewiele więcej dało się zrobić. Nabyłem już te kompetencje, zrozumiałem, jak się pracuje z danymi technologiami. No i miałem taką perspektywę, że albo znajdę sobie jakieś nowsze, ciekawsze zajęcie, gdzieś, gdzie mogę pracować z jakimiś ciekawymi technologiami na większą skalę, albo po prostu będę powielał te same projekty w kółko. No i zdecydowałem się dołączyć do Virtus Laba. Na swojej drodze przekonałem jeszcze 3 kolegów, żebyśmy razem przeszli i zaczęli budować ten oddział w Kielcach. Będziemy zatrudniać osoby, założymy biuro, będzie fajnie. I można powiedzieć, że to jest historia o tym, że prawdziwa innowacja zawsze pochodzi od małego grona osób, które pracują w jakimś środowisku, które jest złożone, ma wiele ograniczeń. I to jest w sumie nasza historia, jak kolega Paweł z zespołu powiedział, Fantastic Four. I to jest rok, powiedzmy, 2017. Można powiedzieć, że dzień numer 1 obszaru cloudowego w Virtus Labie. Wynajęliśmy sobie takie mieszkanko na ostatnim piętrze w kamienicy.
Było mega gorąco na tyle, że musieliśmy w lecie zaklejać te szyby, żeby odbijały słońce. Postawiliśmy 4 biurka i w sumie spędziliśmy tam kolejne 1,5 roku pracując. Nawet klienci do nas przyjeżdżali, czasami siedzieli tutaj na tej kanapie w rogu czarnej, nie wiem czy ją widać. No i wracając już do meritum naszej prezentacji, dołączyliśmy jako programiści Java, więc to były takie czasy, gdzie trzeba było rozumieć języki programowania, w jaki sposób używa się frameworków, jakichś wzorców projektowych, jak dbać o dobrą jakość kodu, pisać jakąś tam dokumentację techniczną. I to generalnie były takie proste czasy, gdzie dużo ludzi się specjalizowało. Na przykład byli eksperci od Postgresa, czy eksperci od Java Enterprise, czy Springa. I wraz z biegiem czasu ta specjalizacja stała się coraz trudniejsza, no bo mamy mnóstwo różnych narzędzi, metodologii wytwarzania oprogramowania i my dołączyliśmy do zespołu, pracowaliśmy z dużym retailem w UK-u, gdzie zespół cierpiał z powodu dosyć poważnych incydentów, które kosztowały ich dziesiątki tysięcy dolarów za minutę downtime. I naszym zadaniem razem z zespołem było najpierw zbudowanie takiego baseline'u infrastruktury w chmurze Amazona, tak żeby to się skalowało, żeby było odporne na błędy, zoptymalizowane pod kątem kosztów i tak dalej, i tak dalej. I to był taki pierwszy moment, że zaczęliśmy wkraczać w ten świat DevOps engineeringu. Nauczyliśmy się, jak automatyzować te środowiska, stawiać je z wykorzystaniem jakichś narzędzi Infrastructure as Code. Dużo pracowaliśmy z Jenkinsem wtedy jako wiodący produkt, budowaliśmy jakieś pipeliny CI/CD, rozumieliśmy te różne strategie deploymentu, monitoring, alerting. No i na koniec dnia naszym zadaniem było upewnienie się, że te wszystkie aplikacje sobie śmigają na produkcji, są odporne na błędy i nie ma incydentów. Zawsze gdzieś tam wcześniej na koniec tygodnia spotykaliśmy się i project manager pokazywał wykres, ile kosztują nas incydenty w tym tygodniu. No i my to tam redukowaliśmy sukcesywnie. I na fali tego sukcesu zespół stanął przed okazją sprototypowania pierwszego instalmentu klastra Kubernetes w organizacji. To de facto był taki pierwszy moment, gdzie nastąpiła transformacja technologiczna w tej organizacji i ogólnie wokół, ponieważ ten cloud native trend zaczynał nabierać coraz większego rozpędu. Leadership chciał po prostu wprowadzać innowacje. I to były takie czasy, gdzie nie dało się kupić tego Kubernetesa w wersji managed od cloud providera, trzeba było sobie użyć tych obrazów dockerowych, połączyć to jakoś bashem z systemem operacyjnym, który gdzieś tam działa dobrze z kontenerami. I zbudowaliśmy tą platformę i to był moment, gdzie zaczęliśmy wkraczać w platform engineering, który nie był jeszcze tak bardzo popularny, jak dzisiaj się o nim mówi. Dużo więcej mówi się o platform engineeringu niż o DevOpsie. No i teraz naszym zadaniem było to, żebyśmy zapewnili środowisko dla wielu zespołów w takim modelu 24/7, gdzie pojawiły się on-call, były incydenty w nocy, trzeba było stawać i naprawiać. Dużo więcej musieliśmy położyć nacisku na to, żeby zrozumieć, jak pracować z cyklem życia infrastruktury, czyli cały proces wgrywania nowych zmian, upgrade'owania wersji Kubernetesa, tak żeby nie było downtime'u na produkcji. No i zapewnienie jakiejś tam warstwy abstrakcji, jakichś narzędzi dla deweloperów, tak żeby ułatwić po prostu pracę z tą platformą. I dzięki temu, że mieliśmy background programistyczny, dosyć łatwo wgryźliśmy się w to, zaczęliśmy używać Golanga, który jest dzisiaj wiodącym językiem. Jak spojrzymy sobie na ten wykres, no to pokazuje to dosyć ciekawy przekrój całego cyklu wytwarzania oprogramowania, zarówno w tej sferze aplikacyjnej, jak i w sferze zarządzania infrastrukturą. I tutaj zdecydowanie polecam, żebyście nie zmieniali projektów czy pracy i zaczynali zawsze od tego samego momentu, kiedy jest fajnie i budujemy fajne nowe rzeczy, tylko faktycznie przeszli przez ten cały cykl życia, zrozumieli, jak ten software będzie się zachowywał na produkcji, jak go optymalizować i na koniec jak zrobić decommissioning, zastąpić to czymś bardziej nowoczesnym. I tutaj lekcje, które wyciągnąłem z tego rozdziału w moim życiu, to jest to, że ludzie, którzy mają szeroki
szerokie spektrum doświadczenia, ale wąską dziedzinę specjalizacji. Czasami mówi się na to T-shape profile. Generalnie wygrywają w dzisiejszym świecie. Ze względu na to, że ten świat technologii, procesów, trendów zmienia się tak dynamicznie, że musimy wymyślić siebie na nowo raz na 3 do 5 lat. Przynajmniej tak było w moim przypadku. I druga sprawa to jest to, że może nie będzie to zbytnio popularna opinia, ale myślę, że umiejętność programowania to jest taka esencja w IT w dzisiejszych czasach. Bez względu na to, czy jesteśmy DevOpsem, sysadministratorem, czy data scientistem, umiejętność programowania jest kluczowa ze względu na to, żeby poradzić sobie ze złożonością tych wszystkich narzędzi. Musimy siebie automatyzować na koniec dnia. Przyjdzie nam zrobić jakiś troubleshooting, zajrzeć do codebase'u, zrobić pull requesta i prędzej czy później ta umiejętność programowania jest mega istotna. I ona nam też pozwala rozumować o złożonych systemach na wielu różnych płaszczyznach. Idąc dalej, kolejny rozdział w mojej karierze to jak zostałem menadżerem. Czy ja w ogóle chciałem być menadżerem? No, tak szczerze mówiąc, to nie sądzę. Raczej byłem gościem, który chciał skupiać się na rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych, robić jakieś ciekawe rzeczy, niekoniecznie spędzać 90% swojego czasu na spotkaniach, czy gdzieś tam mieć do czynienia z jakimś bullshitem korporacyjnym. Oczywiście życie to zweryfikowało i naturalne predyspozycje prędzej czy później wzięły górę, ale tak z perspektywy czasu ten management wcale nie okazał się taki zły. I jest tam mnóstwo ciekawych rzeczy do zrobienia, gdzie można być dalej blisko tego engineeringu. I swego czasu nasz team lead, architekt w projekcie przestał dogadywać się z klientem. Oczywiście ten klient też nie należał do najłatwiejszych, bądźmy szczerzy. I to stworzyło okazję do tego, żebym zaczął odpowiadać za komunikację, troszeczkę więcej koordynował różnych działań. Generalnie przejął cały zespół, odpowiadał za delivery i to był taki moment, gdzie starałem się wchodzić w ten świat engineering managementu i miałem w sumie takie poczucie, że wiszę na tej gałęzi i patrzę w dół, a tam jest tak naprawdę przepaść. I to jest w sumie historia o tym, że jeśli chcemy dojść do jakiegoś poziomu takiego wyższej specjalizacji, mieć jakąś satysfakcję z tego, że mamy kompetencje w danej dziedzinie i to tyczy się naszej pracy, tyczy się jakichś nowych umiejętności, hobby, to prędzej czy później przyjdzie nam się zmierzyć z jakąś trudnością, z którą musimy sobie poradzić. I tak było też w moim przypadku. Niewiele później, jak już zacząłem wgryzać się w ten świat engineering managementu, przeczytałem książki, w jakichś tam grupach dyskusyjnych brałem udział, rozmawiałem z bardziej doświadczonymi kolegami, koleżankami z organizacji. Leadership firmy, z którą pracowaliśmy u klienta, sobie odfrunął i dyrektor techniczny został CTO w innej firmie. No i w sumie nasz zespół został taki troszeczkę opuszczony, bez jakiejś większej widoczności, co się dzieje w organizacji, co my w ogóle będziemy robić. Żeby było ciekawiej, to wszelkie nasze kompetencje i ta cała platforma, którą zbudowaliśmy, oscylowały wokół chmury Amazona. I sobie tutaj tak wisieliśmy, nie wiadomo było, co się stanie. A klient zdecydował się na przemigrowanie, taką dużą inicjatywę migracyjną do chmury Microsoftu. I co więcej, tam w backgroundzie już trwały jakieś prace konstrukcyjne, coś powstało bez naszej widoczności, bo ten okres przejściowy, zanim nowy dyrektor techniczny przyszedł, chwilę zajęło. No i to był taki moment, gdzie pojawiały się trudne dyskusje w zespole, trudne pytania, konflikty, morale spadały, zespół generalnie zaczął się rozpadać. I to był taki moment, że człowiek sobie myślał, a rzucę to, nie powiem gdzie. Na szczęście tak się nie stało. Trafiłem na taką książkę The Deep, nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek o niej słyszał, bardzo króciutka, można przeczytać w 2-3 godziny, która uczy nas, jak od tego punktu startowego, gdzie coś zaczynamy, dojść do momentu, gdzie osiągamy jakieś większe rezultaty i większą satysfakcję z tego. I to de facto pokazuje troszeczkę charakterystykę mojej roli, gdzie wcześniej wszystko było dobrze, zmieniłem pracę, zacząłem się rozwijać, potem pojawił się cliff,
jakieś zawirowania organizacyjne i tak naprawdę w tym dołku zostałem menadżerem z krwi i kości. I tutaj tak naprawdę możemy sobie albo generalnie się poddać, tylko poddać się tak, że naprawdę nam się to opłaca, nie dlatego, że jest wygodniej, albo po prostu zagryźć zęby i działać dalej. I to pomogło mi iść dalej do roli dyrektora, o czym będę mówił później. Dobra, jak to faktycznie wyglądało od środka? Spakowałem walizki, pojechałem do klienta do Londynu rozmawiać o przyszłości naszego zespołu. Problem polegał na tym, że nikogo tam nie znałem. Tego dyrektora technicznego widziałem na jakimś callu, miałem okazję się przedstawić. Sytuacja wyglądała też tak, że albo dogadam się jakiś nowy zakres pracy, jakiś nowy kierunek dla zespołu, albo będzie to game over. Ponieważ w Virtus Labie mieliśmy wtedy, nie wiem, może 30-40 osób. Ta organizacja nie była na tyle duża, żebyśmy mogli za chwilę zacząć pracować z jakimś innym klientem. No i albo byśmy gdzieś poszli po jakichś różnych projektach, albo byśmy wrócili dalej do pisania tej Javy. No i tak jak mówiłem, zespół też gdzieś tam pojawiały się trudne dyskusje, parę nieprzespanych nocy. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Z takich ciekawostek, jak tam już pojechałem i rozmawiamy sobie z tym dyrektorem technicznym, w pierwszej kolejności dostałem ofertę pracy, żebym tam do nich dołączył jako architekt czy jakiś head i poukładał tą całą organizację cloudową. Oczywiście podziękowałem, powiedziałem, że zostaję razem z zespołem i chciałbym współpracować na takim samym modelu jak dotychczas. No i dogadaliśmy się co do naszych obowiązków, co do roli zespołu. Z racji tego, że mieliśmy już dosyć mocny track record w tym ekosystemie Kubernetesa, to zgodziliśmy się na to, że nasz zespół będzie odpowiedzialny za taki Kubernetes Golden Standard, czyli wypracowanie jakiejś referencyjnej architektury, jakiegoś baseline'u, jakiejś dokumentacji. No i jeszcze na sam koniec zawarłem z nim gentleman agreement, że będę jeździł tam raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie, tak żeby komunikacja była zapewniona dostatecznie, żebyśmy wyszli na piwo, budowali relacje. To były też takie czasy, gdzie chodziło się do biura i większość tych decyzji była podejmowana lokalnie w jakiejś salce czy na kawie. Nasz zespół z racji, że był bardzo daleko od tego, czasami tracił widoczność. Oczywiście dużo mnie to kosztowało czasu i energii, ale bardzo miło to wspominam i to był dosyć ciekawy etap w moim życiu. Jakie lekcje wyciągnąłem z tego etapu? Przede wszystkim to, że nie warto poddawać się, jak rzeczy zaczynają się komplikować. Przynajmniej od razu. I jako menadżer prędzej czy później musimy być okej z konfrontacją. Prędzej czy później przyjdzie nam zderzyć się z rzeczywistością, odbyć jakieś trudne rozmowy, walczyć o zespół i nie możemy uciekać od tego, bo nikt za nas tego de facto nie zrobi. Druga sprawa to, co się nauczyłem pracując z dużymi organizacjami, jest to, że nie ma sensu walczyć z rzeczywistością na siłę, szczególnie w tych dużych organizacjach. Lepiej zrozumieć, po co ludzie optymalizują, jak oni grają w tą grę, co jest dla nich istotne i szukać takiego wyjścia z sytuacji, które jest obustronnie korzystne. Czasami mówi się, że to jest positive sum game. I druga sprawa, to bycie menadżerem już obliguje nas do tego, żeby rozwiązywać problemy. Nie możemy przychodzić i mówić, że coś nie działa, tylko nasi przełożeni oczekują od nas już efektów, oczekują jakiegoś tam rozwiązania. Warto jeszcze wspomnieć o książkach, które towarzyszyły mi na mojej drodze do zostania menadżerem i zdecydowanie polecam przeczytać je każdemu, kto pracuje w IT bez względu na to, czy interesuje go management, czy chce zostać na tej ścieżce technicznej, czy jakieś inne obszary. Szczególnie Manager's Path, który pokazuje poszczególne etapy kariery i pozwala nam zrozumieć, jak pracować z ludźmi na danej pozycji, w jaki sposób oni rozumują, po co optymalizują, jakim językiem powinniśmy się z nimi komunikować. Druga książka opowiada o tym, jak budować relacje w zespole, bez bullshitu, jak tak naprawdę podejść rzeczowo do rozmów, które są trudne, jak dać współpracownikom feedback. No i trzecia książka to jest chyba jedna z ciekawszych książek, którą
czytałem. Ona już opowiada o tym, jak budować organizację, kulturę w organizacjach i często pokazuje to z takiej perspektywy, gdzie jest wyzwanie i cokolwiek byśmy nie zrobili, to ktoś na tym straci. Czyli już uczy nas pracy z trade-offami i pokazuje, że życie nie jest idealne. Okej. Ostatni etap w mojej karierze to jak zostałem dyrektorem technicznym. I to jest zapis z naszego engineering progression, czyli oczekujemy od danej osoby, żeby już pracowała na danym poziomie konsystentnie przez kilka miesięcy, zanim sformalizujemy awans. I tak w sumie było w moim przypadku, gdzie w 2018 roku polecieliśmy z zespołem, z częścią osób z Virtus Laba też do Kopenhagi na konferencję KubeCon. To jest taka duża konferencja cloudowa. I przy okazji jakiegoś tam spotkania CTO z Virtus Laba zaproponował mi, żebym przejął obszar cloudowy, zaczął to rozwijać. Firma już rośnie, pojawiają się nowe wyzwania, musimy troszeczkę ustrukturyzować management. No i co? Ja się oczywiście zgodziłem. Tylko jak to się stało? Od momentu, kiedy faktycznie byłem tym menadżerem, dostałem tą, powiedzmy, ofertę, żebym został Head of Cloud, do faktycznego ogłoszenia tego w jakimś tam company update'cie minęło ponad 2 lata. I w tym momencie, w międzyczasie zajmowałem się wieloma różnymi inicjatywami i można powiedzieć, że hybrydowo już pełniłem tą funkcję pod koniec. Przede wszystkim byłem odpowiedzialny za dużego klienta, jeśli chodzi o aspekty finansowe, o strukturę zespołu, o kompetencje, o delivery. Druga sprawa to z racji, że Virtus Lab zaczął rosnąć, wprowadziliśmy kulturę one-on-one'ów, tak żeby rozmawiać z każdym, identyfikować problemy u źródła, szybko reagować i zapewnić pracownikom engineering progression, tak żeby osoby, które gdzieś tam są na początkowym etapie kariery, miały jakiś sens kierunku, żebyśmy dbali o to, żeby ci ludzie się rozwijali razem z nami. Oczywiście pisałem wszelkiego rodzaju content, uczestniczyłem w jakichś konferencjach, meetupach, w panelach dyskusyjnych, jakby zwiększanie widoczności, budowanie marki firmy. I zacząłem też uczestniczyć w rekrutacji. Na samym początku oczywiście jakieś tam screeningi, shadowing, przygotowanie jakichś pytań, gdzie z czasem zacząłem już pracować bezpośrednio z całym działem HR, nad całym procesem rekrutacyjnym do naszego działu, wypracowaniem całego frameworku rekrutacyjnego, jak do tego podchodzić, ściągnięcie innych osób. I w międzyczasie dostałem też okazję, żeby dołączyć do advisory board w firmie, gdzie miałem okazję pracować troszeczkę bliżej z leadershipem, zrozumieć, jak firma działa od środka, w jaki sposób podejmowane są decyzje i dostarczać jakiś feedback ze strony menadżerskiej czy to technicznej. I po jakimś czasie ludzie zaczęli przychodzić do mnie naturalnie z wszelkimi tematami około cloudowymi, gdzie tak naprawdę ta formalizacja tej roli to była formalność. Także jakby przypieczętowanie tego. No i oczywiście też nie było kolorowo i jak tylko zostałem tym dyrektorem, to okazało się, że jest wiele wyzwań, o których chciałbym się teraz z wami podzielić. Pierwsze to pójście w kierunku managementu i tego wyższego managementu to jest już tak zwany one-way door decision, czyli ciężko nam od tego wrócić. Oczywiście są osoby, które zawróciły i dzisiaj super sobie radzą w roli staff inżyniera czy principal inżyniera, ale z każdym dniem się oddalamy i musimy być tego świadomi, że zamykają nam się potencjalne ścieżki kariery. Zaczyna być coraz trudniej. Szczególnie ze względu na to, że od tego czasu relacje, które zbudowaliśmy z ludźmi i w jaki sposób się z nimi dogadujemy, bezpośrednio mają wpływ na to, czy osiągniemy sukces, czy nie. I wyobraźcie sobie sytuację, że pracujemy razem w zespole, są osoby, które gdzieś tam za chwilę odejdą do innych firm, czy nawet w organizacji, które gdzieś tam sobie dalej pójdą, zostaną jakimiś menadżerami, dyrektorami, architektami i oni prędzej czy później przyjdą do nas i powiedzą: słuchaj, mam jakiś ciekawy problem do rozwiązania, czy zaoferują nam pracę. I dlatego warto budować relacje z ludźmi, niekoniecznie tylko w własnym zespole. W przypadku bycia dyrektorem czy
jakiś generalnie CTO, CEO, troszeczkę te drogi zawodowe nam się już zamykają i nie możemy sobie wejść, nie wiem, na jobboarda na internecie, wysłać CV, przejść przez rekrutację i załatwione. Przeważnie jest to już inicjatywa oddolna, gdzie uruchamia się jakoś tam mailing listę, ludzie siebie polecają nawzajem, szukamy kogoś, kto już jest zaufany w pierwszej kolejności, dopiero potem otwieramy się na internet. Kolejna rzecz to jest to, że musimy być cały czas hands-on z sprawami technicznymi, pomimo tego, że nie mamy już czasu kodzić, wejść bardzo głęboko w jakieś szczegóły implementacyjne. I tutaj to, co znajduję użyteczne i co stosuję na co dzień, to jest praca z ludźmi, którzy są mądrzejsi od nas, czerpanie wiedzy, zadawanie pytań, organizowanie jakichś demo, knowledge sharingów, praca z architektami i czerpanie wiedzy od tych osób. Oczywiście samemu też trzeba sporo czasu poświęcić na jakieś czytanie, jakieś kursy i tego typu rzeczy. Kolejna rzecz to ludzie zaczynają chcieć od ciebie coraz więcej czasu i są takie momenty, gdzie zaczyna się wszystko akumulować, jest dosyć spory sprint i taki model pracy 8-16 nie do końca się sprawdza. Oczywiście potem przychodzi moment cooldownu, można sobie gdzieś tam troszeczkę bardziej wyluzować, ale trzeba być świadomym tego, że jak ktoś chce pracować 8-16 ani minuty dłużej, to generalnie troszeczkę ogranicza się zawodowo, przynajmniej to jest moje skromne zdanie i ma to wpływ na nasz work-life balance. Nie ma co się tutaj oszukiwać. I tutaj jest jeszcze kolejna rzecz, o której za dużo się nie mówi, to od tego momentu zależy to, ile nasi koledzy, koleżanki będą zarabiać i to zmienia dynamikę naszej relacji i czasami powoduje tarcie. Szczególnie w momencie, kiedy przyjdzie nam odmówić komuś podwyżki. W moim przypadku to było jeszcze bardziej skomplikowane, bo pracowaliśmy razem z całym zespołem jako programiści, potem byłem menadżerem, ale dalej blisko zespołu i nagle wszystko odwróciło się do góry nogami, gdzie odpowiadałem za czyjś progression, za zarobki danej osoby i musieliśmy sobie na nowo to wszystko przeprogramować i do dzisiaj nie jest to komfortowe. Lekcje, które wyciągnąłem z tego etapu, to jest przede wszystkim to, że jeśli nie dołączyłbym do Virtus Laba na tej trajektorii wzrostowej wcześniej, kiedy firma miała 30-40 osób, to prawdopodobnie nigdy nie zostałbym dyrektorem technicznym, w wieku 30 lat szczególnie. Ludzie poświęcają 20 lat swojej kariery na to, żeby zdobyć doświadczenie w różnych projektach, pracy z różnymi klientami i dopiero potem czują się pewni i idą w tego typu role. U mnie było to znacznie szybciej, co niesie ze sobą ogromne konsekwencje, ponieważ mam dużo kompetencji, które muszę bardzo szybko nadrabiać i odnaleźć się w tej rzeczywistości, gdzie osoby na moim stanowisku często, a w większości przypadków są dużo bardziej doświadczone. Kolejna sprawa to warto być proaktywnym i dbać o swoją widoczność w organizacji. I tutaj wcale nie trzeba być ekspertem, można naprawdę znaleźć jakieś inicjatywy, w których warto wziąć udział i pokazać, że tak, istnieje, mam takie kompetencje i ludzie, którzy umieją się dogadać i dbają o swoją widoczność, dużo lepiej sobie radzą w dzisiejszych czasach. Wiadomo, na koniec dnia trzeba mieć jakieś kompetencje i dostarczyć jakąś wartość, ale trzeba też umieć się dogadać. I właśnie to jest chyba esencja tej prezentacji, że mocne relacje z ludźmi pozwalają nam rozwiązać każdy problem dużo prościej, ponieważ obu stronom zależy na rozwiązaniu problemu, więc nie mamy takiej sytuacji, że ktoś odwraca się plecami czy konkurujemy. Razem zależy nam na tym samym celu. I powoli już zbliżamy się do końca. Ja dalej czuję się, jakbym troszeczkę jeszcze wisiał i często zadaję sobie pytanie, czy dalej się utrzymam, co będzie dalej. I podsumowując to nasze pytanie zadane na początku, jak sobie radzić w tym dynamicznym świecie, jakie kompetencje są istotne, żebyśmy dalej byli na tym rynku, to moim zdaniem przede wszystkim bycie proaktywnym i widocznym jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. Dostosowywanie się szybko do zmian w technologiach, w procesach, w narzędziach jest również istotne. Nie musimy być ekspertami, ten learning curve wcale nie jest taki straszny i dosyć szybko można wdrożyć się w dany obszar. Zrozumienie pełnego cyklu wytwarzania oprogramowania i tutaj mam na myśli
ten obszar aplikacyjny, jak i obszar infrastrukturalny zdecydowanie poszerza horyzonty i prawdopodobnie software będzie się wytwarzało podobnie przez kolejne 5 lat, póki nas AI nie zdominuje. No i co? Nie poddawajcie się, jak rzeczy zaczynają się komplikować, przynajmniej zbyt szybko. To by było wszystko. Dziękuję bardzo.